Witam serdecznie na kolejnym odcinku nauki warsztatu gry na organach. Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię ćwiczenia w wyobraźni. Być może jest to truizm, mówiąc, że należy ćwiczyć wyobraźnię i ćwiczyć w wyobraźni. Niemniej uważam, że truizmy są najważniejszymi rzeczami w życiu. Dlatego chciałem kilka zdań o ćwiczeniu wyobraźni powiedzieć, a szczególnie w kontekście bezpośredniego przygotowania do wykonania publicznego, bo póki co odcinki naszych spotkań dotyczą głównie przygotowania bezpośredniego do gry publicznej. Więc w największym skrócie chodzi o to, aby przegrać program, czy to egzaminu, czy to koncertu, w wyobraźni. W wyobraźni zasiadamy za instrumentem, ale mamy przed sobą nuty i w wyobraźni przegrywamy, odgrywamy cały program naszego egzaminu czy koncertu. I stopniowo, im częściej, im dłużej ćwiczymy w wyobraźni, tym percepcja i dokładność tego wykonania w wyobraźni jest szersza i głębsza. Ćwiczymy w ten sposób następujące poziomy gry. To, co jest najprostsze, to wyobraźnia rytmiczno-melodyczna. Wyobraźnia tempa, czyli też jak najbardziej możemy korzystać z ostatniego odcinka, czyli metody temp skrajnych. Następnie ćwiczymy wyobraźnię ekspresji, czyli dynamikę i narrację. Dynamikę nie tylko w sensie brzmieniowym, ale dynamikę właśnie w sensie ekspresji, czyli tam, gdzie jest więcej napięcia, tam, gdzie napięcie spada. To wszystko możemy w wyobraźni ćwiczyć i przeżywać. I w ten sposób coraz głębiej wchodzić w utwór. Ćwiczymy również koncentrację uwagi. To jest niezmiernie ważne podczas wykonania, aby nie stracić, nie tracić, ale ciągle utrzymywać koncentrację na wysokim, wystarczającym poziomie. I początkowo, przegrywając utwór w wyobraźni, będziemy się gubić. Będziemy tą koncentrację mieć słabą prawdopodobnie. Ale ćwicząc regularnie, koncentracja będzie coraz lepsza. Koncentracja ogarniania tych poszczególnych poziomów, które wymieniłem, czyli melodia, rytmika, tempo, motywy, ekspresja, również ruchy rąk, ruchy nóg, będzie coraz bardziej ogarnięte przez naszą wyobraźnię i przez naszą kontrolę. Ćwiczymy w ten sposób również kondycję psychiczną w przeżywaniu długości egzaminu albo koncertu. Żeby koncert, egzamin nie wydawał się nam długi i obciążający czy przeciążający naszą kondycję psychiczną. Również ćwiczymy opanowanie tremy, bo sobie wyobrażamy siebie grających i wtedy jakby, ja to nazywam, że wypala się trema zawczasu. Zanim dojdzie do koncertu, my już tą tremę wypalimy, ponieważ sobie kilka razy wyobrazimy koncert. Ćwiczymy w końcu ciągłość wykonania, co się wiąże z koncentracją uwagi, ale co jest niezmiernie istotne w wykonaniu, aby niezależnie od możliwych pomyłek, wykonanie trwało, żeby ewentualne pomyłki nie przerywały narracji wykonania i ciągłości gry, ciągłości muzyki, bo to jest najistotniejsze. A więc jeżeli w wyobraźni
nawet się pomylimy, bo to też jest możliwe, że pomylimy się w wyobraźni, to znów wyobrażamy sobie, że idziemy dalej. I dzięki temu, że wyobrażamy sobie, że idziemy dalej, na koncercie też pójdziemy dalej, bo się tego nauczyliśmy w wyobraźni. I na koniec ćwiczymy pewność własnej gry. Też stopniowo do tego dochodzimy w wyobraźni, ale kiedy wyćwiczymy pewność w wyobraźni, zyskujemy tą pewność w grze rzeczywistej. I to też niezależnie od możliwych pomyłek, bo pomyłki mogą się zdarzać, ale my się nimi nie zrażamy i idziemy dalej. Również dzięki ćwiczeniu wyobraźni, ciągłości gry, możemy iść dalej pomimo pomyłek. I jeszcze dla najmocniejszych, dla najbardziej odważnych, wytrwałych proponuję takie ćwiczenie. Przegranie w wyobraźni programu, koncertu, egzaminu, ale w taki sposób, że każdy utwór wykonujemy 2 razy. I dopiero po przegraniu dwukrotnym danego utworu przechodzimy do następnego. Jeżeli program egzaminu jest 45-minutowy, to takie ćwiczenie trwa 1,5 godziny. Jest to ciężkie dla psychiki, dla udźwignięcia. Jest to ciężkie dla koncentracji, ale jeżeli w ten sposób poćwiczymy, na przykład chociażby raz przed egzaminem, albo 2 razy, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, później egzamin czy koncert jest lekki dla nas. Lekki dla naszego psychicznego udźwignięcia i poprowadzenia. Życzę powodzenia. I oto zostałem poproszony przez pierwszego widza filmu o wytłumaczenie, dlaczego tych wyszczególnionych aspektów gry nie można ćwiczyć w rzeczywistości, tylko w wyobraźni. Otóż dlatego, że według mnie w wyobraźni można łatwiej sobie poradzić z niedoskonałościami gry, z błędami. Jeżeli jest błąd, łatwiej przejść do porządku dziennego i grać dalej niż w rzeczywistości. W rzeczywistości błąd może pomylić kolejność palców, może tak zaplątać myślenie, że nie sposób przejść dalej. I w wyobraźni łatwiej ogarnąć się w razie pomyłki i kontynuować grę. Poza tym wyobraźnia, mówi się, że wyobraźnia czyni cuda. I jest coś w tym, że w wyobraźni można zrobić to, dojść do tego, do czego by się nie doszło w rzeczywistości. Można sobie wyobrazić taki aspekt interpretacji, do jakiego by się nie doszło grając. Ponieważ grając, my się koncentrujemy, czy raczej rozpraszamy uwagę na sprawy techniczne. A jeżeli wykonujemy utwór w wyobraźni, jesteśmy pozbawieni tej odpowiedzialności technicznej, a wyobrażamy sobie pewien ideał, do którego później dąży rzeczywistość. Czasem humorystycznie mówimy, że ktoś zrobił coś, dlatego że nie wiedział, że jest to niemożliwe. I podobnie działa wyobraźnia. Możemy zrobić coś, co nam się wydaje niemożliwe do zrobienia, do zagrania w rzeczywistości, ale opanowawszy to w wyobraźni, jesteśmy w stanie to osiągnąć.